Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie przyjechaliśmy z Sergiuszem do Katowic z Warszawy, gdzie odbieramy za chwilę Teslę Model X i wieziemy ją bez ogrzewania do Berlina, do serwisu. Zapraszam do oglądania. Już odebraliśmy samochód, Tesla Model X 90D, to jest taka sama jak pojemność baterii i silniki takie same jak u nas w naszej Tesli Model S. I jedziemy teraz z Sergiuszem jeszcze do Bielska Białej, obejrzeć jedną Teslę, nad którą się zastanawiamy. Być może kupimy jeszcze jedną Teslę, ale musimy po prostu sprawdzić i się przejechać. Sergiusz gotowy na podróż w mrozie? Jasne. Ale będzie zimno, nie? Ile mamy z minus 3? To co było na minus 17, minus 15 to będzie spoko. Mamy koce, mamy herbatę, jazda. Ja zazwyczaj jestem bardzo dużym optymistą, dlatego postanowiłem, że sprawdzę. A nuż zadziała. Może coś się tutaj stało przez tą chwilę i zadziała ogrzewanie. Na pewno włączymy sobie podgrzewanie foteli i kierownicy i zobaczymy, czy zadziała ogrzewanie. Fajnie jakby działało, nie? No, no i wiesz co, zrobimy coś mądrego, zrobimy reseta. No, w sumie. Słuchajcie, jesteśmy z powrotem w Katowicach na Superchargerze, już obejrzeliśmy samochód. O tym samochodzie powiem wam trochę później, ale pokażę wam teraz coś ciekawego. Jest to obok nas Tesla Model S, która się tutaj ładuje. I ma takie kapsle zrobione. To jest taka samoróbka dodatkowe, które powodują, że po prostu jest tutaj całe płaskie koło. I właściciel samochodu powiedział, że te nakładki one dają 8% zasięgu, to jest sprawdzone. To jest taki specjalny plastik, z którego są robione kołpaki. Ciekawie to wygląda, z daleka nawet nie zauważyłem. Dopiero teraz, gdy wsiadałem tutaj do X-a, zobaczyłem, że coś tutaj jest nie tak. Ciekawe, 7%. A kołpaki Aero w Tesla Model 3 podobno dają około 3% zasięgu. Przez to, że w samochodzie nie działa ogrzewanie, musimy sobie robić częste, krótkie przerwy na ładowanie. I zrobiliśmy teraz 77 km od Katowic i postanowiliśmy tutaj na chwilę jeszcze wjechać na herbatę. Mamy aktualnie minus 4 stopnie na zewnątrz, a w środku kompletnie nie działa ogrzewanie. Ja mam włączone ogrzewanie kierownicy i mamy włączone ogrzewanie foteli, ale jest tak zimno, że masakra. Poszliśmy na chwilę się ogrzać, po chwili mamy znowu 90% baterii, więc ruszamy już dalej. A tutaj z tyłu przesyła się film EV News nowe, które już pewnie widzieliście, jak oglądacie ten film. I mamy 91% baterii. Ale jest zimno strasznie, nie? Jesteśmy właśnie na bramkach autostradowych. Ja musiałem już przykryć się kocem, bo jest tak zimno. Zobaczcie, jak Tesla sczytuje te wszystkie światła, które są tutaj na górze. Mamy takie strzałeczki zielone, a ona pokazuje jej jako po prostu jako sygnalizację świetlną i że światło jest zielone. Tu mamy jedno czerwone i zobaczcie, tutaj też jest czerwone po lewej, zgadza się. Teraz zobaczymy, czy samochód się zatrzyma. Właśnie wyskoczył nam komunikat: zatrzymanie na światłach lub znaku za 25 metrów. Tutaj mamy pakiet FSD, więc całą drogę sobie jedziemy na takiej nawigacji z autopilotem, gdzie samochód sam zmienia pasy. Zobaczcie, podjeżdżamy bliżej. Zobaczymy, czy samochód się zatrzyma. O, samochód się teraz zatrzymał. Tam ludzie sobie podają ręce, a samochód szczytuje to jako ludzi tutaj. Podjeżdżamy bliżej. No. I co dalej? Stanęliśmy bokiem,
Nie będę ryzykował, bo widzę, że zaraz przetrzemy o barierkę. O! I sczytał, że jest zielone światło. Teraz wyświetliło się światło zielone, no ale już sam muszę ręcznie, nożnie ruszyć. Powiem wam, że zaskakuje mnie ten system, bo bardzo dobrze sobie radzi podczas takiej jazdy. O, zobaczcie teraz, zniknął pas ruchu. Delikatnie obróć kierownicę, ja nic nie robię, delikatnie obróć kierownicę. Teraz potwierdzam. Zobaczymy co zrobi, kończy się pas. Okej, nic nie zrobił, pewnie by zaczął hamować awaryjnie, ale już musiałem uciekać, bo samochód był za nami. Ale patrzcie teraz, jak włącza ten system. To, że mamy aktywowaną nawigację z autopilotem, widzimy po tym, że jest tutaj taka jednostajna, no jedna po prostu linia. A jak włączymy sobie, teraz wam pokażę, wyłączę nawigację z autopilotem, to ta linia się rozdwaja i mamy podwójną. A teraz znowu włączę i mamy nawigację z autopilotem. Zwiększam prędkość do 140 km na godzinę i przed nami jedzie ciężarówka. Zobaczcie, co się teraz stanie, gdy podjedziemy do tej ciężarówki. W tym momencie samochód zaproponował nam zmianę pasa, więc ja tylko włączam kierunkowskaz, dotykam kierownicy i samochód sam zmienia pas. Widzimy to zarówno tutaj, jak i tutaj. Teraz jak wyprzedzimy ciężarówkę, chcę już pokazać. Autopilot, samochód za chwilę nam zaproponuje, żeby wrócić z powrotem na nasz prawy pas. Potwierdzam ruchem kierownicą i zobaczcie, wyskoczyła sugestia, włączam kierunkowskaz, dotykam kierownicy i samochód sam zmienia pas. Dojechaliśmy już do Kostomłotów na 40% baterii. Po podłączeniu samochodu do ładowarki od razu nam wskoczyło tutaj moc ładowania do 115, przed chwilą było nawet 120 kW. Tutaj podładujemy się do 80% i będziemy jechać dalej już na EKN do Zielonej Góry. Może po drodze jeszcze zahaczymy o Orlen. Poszliśmy na chwilę się ogrzać na stację i już mamy 86%. Ja tutaj walczę z filmem cały czas. Właśnie jemy. I teraz mamy już minus 7 stopni. Szyby już zaczynają parować. Już tutaj włączyliśmy z tyłu nawet ogrzewanie foteli, żeby chociaż trochę ciepła to dało. Masakra jest. Jazda! Zimno! Tylko chciałbym jeszcze zauważyć, żebyście patrzyli na to z przymrużeniem oka, ponieważ samochód jest uszkodzony. To nie jest tak, że to jest normalne, że my jedziemy tutaj, żeby oszczędzać zasięg, żeby oszczędzać energię, tylko po prostu samochód jest uszkodzony, co się może zdarzyć nawet w samochodzie spalinowym, więc nie piszcie, że podróże elektrykiem wiążą się z czymś takim, co przeżywamy w tym momencie, bo to jest po prostu takie nasze widzimisię, żeby w ten sposób zawieźć ten samochód do serwisu, a że lubimy wyzwania, no to podjęliśmy się tego. I teraz temperatura już powoli spada. Mamy 150 km mniej więcej do EKN-u w Zielonej Górze, gdzie planujemy też się zatrzymać i ogrzać w strefie dla kierowców. I później do Gorzowa. W Gorzowie Wielkopolskim odbieramy moją Tesla Model S z naprawy po gradobiciu. I już będziemy jechać na 2 samochody do Berlina i przynajmniej będziemy mogli się zmieniać, żeby jeden jechał w SC, potem w X-ie, żeby się trochę grzać, czy na ładowarce będziemy się ogrzewać. Ale paruje wszystko. Lecimy. Przyjechaliśmy już na EKN do Zielonej Góry, całkowicie zmarznięci. Podłączyliśmy się dzisiaj pod Shademo, ponieważ pierwszy raz jestem tutaj Tesla Model X i pierwszy raz ładuję tutaj inny samochód niż Nissan Leaf na złączu Shademo. Byłem ciekaw, jaka będzie moc na adapterze Shademo. Korzystając z okazji, że mamy coś tak wyjątkowego jak adapter Shademo, który jest coraz rzadziej spotykany, postanowiliśmy zobaczyć, jaka będzie moc ładowania. Chodźcie, zobaczymy. Mamy teraz 44 kW według samochodu i tutaj 45 według EKN-u. Tutaj nam się teraz pięknie nalicza opłata za ładowanie. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że za chwilę sczytamy sobie kod do wejścia do strefy kierowców i będziemy mogli tam wejść i w ciepełku posiedzieć, czego nie mogliśmy zrobić ani na Orlenie, ani na Superchargerze Tesli, ani na żadnej innej stacji. Dlatego idziemy teraz się ogrzać i pewnie z pół godzinki tutaj się poładujemy. W końcu ciepło. Spędziliśmy tutaj 40 minut i powiem szczerze, że się trochę ogrzeliśmy przy ciepłej kawie. Naładowaliśmy 32 kWh, no i cały czas moc utrzymuje się powyżej 40 kW. Mamy 74%, więc do Gorzowa bez problemu dojedziemy. Jedziemy. Do zimna znowu, niestety. Już się nie chce, to jest pierwszy raz. Właśnie Sergiuszowi powiedziałem, kiedy
kiedy nie mam ochoty wracać do Tesli, gdzie zazwyczaj mam ochotę i lubię podróżować Teslą, ale teraz z całym szacunkiem panie Dariuszu, to jest auto pana Dariusza, ale chciałbym być już na miejscu, albo chciałbym już ten samochód odbierać naprawiony z Berlina ze sprawnym ogrzewaniem, ale i tak nie ma co narzekać, jest przygoda, jest fajnie. Za całość zapłacimy 53 zł, teraz kończę ładowanie. Trzeba zapłacić, podchodzimy do zapłatomatu. Ja to powtarzam już jak mantrę za każdym razem, kiedy tu jestem, ale to trzeba pokazywać, bo to jest bardzo ważne, że to jest tak uproszczone w tym miejscu. Numer 4, nasze stanowisko, zapłać. Tak, zapłać, płatność kartą, ja teraz zapłacę kartą, zegarkiem właściwie. Dobra, mamy transakcję zaakceptowaną. I teraz sobie wybieramy e-fakturę, bo jesteśmy eko, więc nie drukujemy faktury, tylko bierzemy sobie fakturę, która przyjdzie nam na maila. No i tu wpisujemy maila, NIP i faktura jest automatycznie wysyłana dosłownie chwilę po wpisaniu tego. Jakiś czas temu było od was dużo pytań o ładowanie AC, ładowarkę typu drugiego na EKN-ie i muszę powiedzieć tutaj, że od jakiegoś czasu stoi tutaj taka ładowarka, taka sama jak na Orlenach możecie spotkać i jest tam złącze Type 2, czyli już od jakiegoś czasu możemy ładować na EKN-ie prądem przemiennym swoje samochody, czyli możemy sobie zostawić na trochę dłuższe ładowanie wolne, nie tylko DC, tak jak do tej pory. Nobody to tell me to slow down. Yeah, we're still faking it. We pretend that we're good. Yeah. Dojechaliśmy już do Gorzowa odebrać naszą Teslę, ale powiem wam jeszcze jakie mamy zużycie energii, bo też to dostałem kilka pytań na Instagramie. Nasza podróż. Cała dzisiejsza nasza jazda bez ogrzewania to jest 560 km, 27,6 kWh. Przy średniej prędkości ile jechaliśmy? 140, 145, 130, mniej więcej tak między 130 a 145 na godzinę. Cały czas na autopilocie, więc takie mamy zużycie energii. A ostatni odcinek jechaliśmy cały czas 145 i 28. Tylko cały czas mamy ogrzewanie właśnie łączone no w ten sposób. Zobaczcie, za mną stoi samochód i powiem wam, że wygląda lepiej niż nowy. Tesla sama nawet nie wydaje samochodów w takim stanie jak ten samochód, który został też specjalnie tutaj wypolerowany i się błyszczy po prostu jak diament. Pokażę wam jutro w świetle dziennym, ale póki jest podniesione na podnośniku, chciałem wam pokazać, co się stało tak naprawdę podczas całego gradobicia. Tak jak wiecie, wgniotki na masce, na dachu, na klapie i tak dalej, to wszystko widzieliście, ale tutaj mamy okazję teraz zajrzeć pod samochód. Patrzcie, tutaj podczas gradobicia, które możecie zobaczyć tutaj w tym filmie na górze, dostała się bardzo duża ilość wody. Właśnie w tym miejscu, tutaj Sergiusz możesz pokazać, tu jest taka szpara, gdzie może wlecieć bardzo duża ilość wody i właśnie tutaj podczas tego silnego deszczu dostała się duża ilość wody, a to jest przyczepione do takiego materiału, po prostu to odpadło, wyłamało się pod naciskiem wody, wygięło się w drugą stronę i szorowaliśmy tym po ziemi. I w Dubrowniku tak, chyba to było w Dubrowniku, na Superchargerze podwiązywałem to opaskami zaciskowymi, tak zwanymi trytytkami z jednej i z drugiej strony i tak jeździliśmy przez kilka tysięcy kilometrów, no bo ta metoda się sprawdziła i tutaj właśnie teraz zostało to fajnie, wszystko profesjonalnie wymienione razem z tą całą płytą, która się łamała. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda bateria od dołu. Kilka razy zahaczyłem wjeżdżając do garażu, widać takie przerysowania. Sergiusz, co ciekawego można powiedzieć o tej baterii? Co tu są jakieś ciekawe elementy? Jest okej, wszystko. Masz 93 kW. Pokaż. Czuję to. Czujesz naładowane? Tak. Nie, fajnie tak sobie oglądać. Rzadko jest okazja. Ci się Sergiusz podoba? Słuchaj, Błyszczy super, się, jak nówka wygląda. Zobacz wszystko. Opony nasmarowane, błyszczą. Prawda, a samochód był po prostu naprawiany tutaj, więc polecamy serwis w linku, w opisie macie link do tego serwisu w Gorzowie Wielkopolskim i naprawdę pierwsza klasa, nawet lepiej niż pierwsza klasa.
klik, klik i trójeczka. Dojechałem tutaj na 18%. Od ostatniego ładowania jechaliśmy cały czas mniej więcej 90 km na godzinę przez lasy, zużycie 23 kWh, bardzo duże zużycie, a cały czas oczywiście bez ogrzewania, ale jest mróz, minus 8 stopni już i podjechaliśmy teraz. Tutaj są 3 Tesla. Dlaczego huby ładowania? Zobaczcie, przyjechaliśmy tutaj na 2 Tesla, jedna Tesla już tutaj stoi. Jesteśmy trochę zblokowani. Na szczęście ta ładowarka ma moc 100 kW, więc Tesla, która tutaj się ładuje, wykorzystuje złącze Shademo, więc będzie ładowała maksymalnie z mocą 50 kW, więc 50 kW jest wolne na moje złącze CCS. Jednak dla Sergiusza do modelu S już nie wystarczyło prądu. Musimy czekać, aż SK skończy i wtedy dopiero się naładujemy. I dlatego właśnie huby ładowania są przyszłością, a poprzednio ładowaliśmy się w Gorzowie Wielkopolskim. Osiągnęliśmy moc 32 kW, gdzie jak Sergiusz podłączył Type 2 do Tesla Model S, w moim X spadła moc do 16 kW, a Sergiusz miał 11 kW, więc to jest kompletna porażka. Idziemy się grzać. Model X 23,6, a Tesla, którą już podłączyliśmy do ładowania, z ogrzewaniem kulturalnie miała zużycie podróże 24,6. No, czyli widzicie, podobnie leży Tesla bez ogrzewania, Model X bez ogrzewania. Dojechaliśmy już do celu, do naszego noclegu i chcę wam pokazać jeszcze, ile procent ubędzie przez noc. Model X zostawiamy stanem naładowania 60%, a Model S 35%. Przenosimy się do następnego dnia i sprawdźmy, ile baterii weszło. Mamy 33%, a w X-ie mamy 57,3%. Specjalnie nie odpalałem aplikacji Tesli, żeby też nie wzbudzać samochodu i nie sprawdzać energii, więc mniej więcej 2-3% i w jednej i w drugiej Tesli nam zjadło przez noc. Przy minus 8 stopniach. Ok, dojechaliśmy już do serwisu, jesteśmy pod serwisem prawie. Serwis trochę zmienił swoją lokalizację. Jak ja ostatni raz tutaj byłem, to serwis był chyba gdzieś tam, a teraz jest gdzieś przeniesiony kawałek dalej. Jestem ciekaw, jak rozwiązali sprawę z superchargerem, ponieważ był tam supercharger, czy go zostawili w tym jednym miejscu, to za chwilę sobie sprawdzimy. A ja was zapraszam jeszcze do oglądania filmu z jazdy na FSD, tą Tesla Model X. Przed chwilą nagrałem film, gdzie kilkanaście kilometrów teraz po Berlinie jechałem sobie na FSD. Przejdźmy teraz do meritum sprawy, dlaczego tutaj w ogóle przyjechaliśmy z tym samochodem do serwisu. Mam tutaj krótką listę, może nawet nie krótką listę rzeczy, które są do naprawy. Przede wszystkim pierwsza to jest hałas i wibracje. Podczas jazdy przy dużych prędkościach czy przy przyspieszaniu czuć wibracje i trzeba to sprawdzić. Sergiusz, podejrzewasz, co to może być? Jak przy 140 to tylko odczuwalne i tak takimi impulsami, raz jest, raz nie ma, to mogą być albo opony, albo z przodu poloski. Zobaczymy, tylko po diagnozie to będzie widać. Opony tutaj są, widzę, że w miarę dobre, więc raczej tak, poloski. No bo, ale pamiętam ten samochód, pamiętam tego klienta, w Warszawie my wymieniliśmy jemu poloski, to raczej zobaczymy. Kolejna rzecz, którą widzieliście, najważniejsza rzecz, ogrzewanie i klimatyzacja, które nie działają. Klimatyzacja nawet nie wiadomo, czy nie działa, ale na pewno nie działa ogrzewanie. I właśnie tutaj wam chcę pokazać też, co się stało, bo klient Dariusz wraz z małżonką, pozdrawiamy, jechali sobie razem i coś nagle strzeliło. Czekajcie, klucz znajdę. Sergiusz, otworzysz maskę? Więc podczas jazdy coś nagle strzeliło i pan Dariusz myślał, że jakaś cegła spadła na szybę, bo był to na tyle głośny huk, do tego stopnia, że tutaj pękła szyba. Teraz chyba tego nie zobaczymy, bo... Gdzie to było? W tym miejscu jest pęknięta szyba i podejrzewamy, że tutaj po prostu pod tym plastikiem
jak go sobie zdejmiemy, że tam coś wystrzeliło, może coś od ogrzewania czy od klimatyzacji i to uszkodziło szybę. I chcemy, żeby Tesla poniosła za to odpowiedzialność w takim sensie, żeby też wymienili szybę, ponieważ jeżeli się okaże faktycznie w tym samym momencie co strzeliło ogrzewanie, pękła szyba, no to jest jednoznaczne, że szyba pękła z winy tej awarii, usterki. Auto jest na gwarancji, ma 40 000 przebiegu, więc tutaj wszystko może być naprawiane na gwarancji. Miejmy nadzieję, że wymienią szybę. Dlatego też jesteśmy tutaj w Berlinie, ponieważ w Warszawie nie wymieniają szyb do Tesla Model X. Następną rzeczą jest ekran. Wokół ekranu są takie zielone obwódki. Niestety mamy taki problem Model S starych i Model X, że wokół ekranu taka żółta obwódka, ale to się działa ultrafioletem, bardzo szybko się to, za 2 godziny się usuwamy i już tego nie ma. A chodzi o... nie wiem, czy to teraz to zobaczycie, ale takie są właśnie obwódki dookoła całego ekranu. Kolejną rzeczą jest złe spasowanie drzwi tych Falcon tutaj w tym miejscu. Widać taki duży uskok, po prostu trzeba je wyregulować, czego chyba też Sergiusz w Warszawie nie robią, nie? Robimy to właśnie, to bardzo Robiliście. łatwa się lusterka i 10 minut naprawa tego jest. No więc to też jest problem. Z drugiej strony też zauważyliśmy, nie wiem nawet czy to mamy na liście, ale podczas jazdy zauważyliśmy 2 razy nam się drzwi od pasażera nie domknęły. To się zabije pod tym serwisem Tesli. Po prostu gdy zamykamy samochód, one często były tak w ten sposób przymknięte, a nie domykały się do końca. Dlatego to też chyba zgłosimy, że po prostu one się nie domykają. No i z takimi usterkami przyjechaliśmy tutaj do serwisu. Oddajemy teraz samochód, jeszcze za chwilę do Was wrócimy z update'em, co nam powiedzą i czy dostaniemy samochód zastępczy, bo samochód jest na gwarancji. Jestem ciekaw, czy uda nam się odzyskać samochód zastępczy, jakąś wersję Tesla Model S Performance, no fajnie było, long range'a jakiegoś. Zobaczymy. Okej, udało się już oddać samochód do serwisu. Niestety będzie prawdopodobnie duży problem z wymianą tej szyby, ponieważ pani, która pracuje tutaj od 4 tygodni, stwierdziła, że to nie jest od wybuchu jakiegoś, tylko po prostu upiera się, że kamień uderzył w szybę. Model X właśnie odjechał już do serwisu, udało się trochę wcześniej, pomimo tego, że byliśmy mówili na 16, ale kontynuując, pani, która pracuje 4 tygodni, zakwalifikowała tą szybę, znaczy nie zakwalifikowała jej do wymiany gwarancyjnej, uważając, że dostał się tam kamyczek, co jest niemożliwe, bo tam nie da się, i zobaczymy, jaka będzie diagnoza tego ogrzewania, co było przyczyną, i może później uda się jakoś negocjować. Stanęło na tym, że czekamy tutaj do godziny 12, o 12 zadzwonią i dadzą nam znać, czy auto uda się dzisiaj odebrać, czy będzie to trwało dłużej. Wtedy jedziemy do Polski Teslą, którą dostaliśmy zastępczą. Jest to Model 3 Long Range i wtedy wrócimy po prostu tutaj za parę dni, albo zobaczymy, jak się dalej potoczy. Na razie czekamy. Ja się z Wami żegnam, jak będziemy tylko wiedzieli, co się dalej stało, to wrócimy z update'em w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć! Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart.